Anbernic czy Mio to firmy, które usłyszał każdy, kto choć raz zetknął się z tematyką retrokonsolek z Chin. Prawda jest jednak taka, że to tylko wierzchołek góry lodowej tej tematyki. Oczywiście są to marki, które produkują dobrej jakości sprzęt względem ceny. Co jest jednak nieco niżej w tej tabeli? Czy chińska moc technologiczna jest warta uwagi również w mniej popularnych markach? Witajcie, ja jestem Gramodrana, a to SJ GAM M17. Co za M17? Co za SJ GAM? No więc pozwólcie, że zostanę przy nazwie M17, głównie dlatego, że wiele firm wypuszcza ten model pod swoją marką i tak po prawdzie to ciężko stwierdzić, kto był tym pierwszym. Nie ma to jednak znaczenia, znaczenie ma sam sprzęt. Nim jednak o nim opowiem, to pozwólcie, że skupię się na samym pudełku i jego wnętrzu. Samo pudełko prezentuje się niezwykle okazale jak na tę półkę cenową. Świecąca konsola na matowym pudełku łypie na nas z ekranu dziwnie znajomą, zakapturzoną postacią z podpisem, jakoby konsola ta odpalała gry z PlayStation Portable. Wewnątrz pudełka otrzymujemy plastikową wanienkę z naszą konsolą. Z kolei tuż pod nią instrukcje i kabel USB-C. Tego w materiale nie uświadczycie, bo nie będę ukrywał, konsoli używałem przed nagraniem. Sam sprzęt zapakowany jest w klasyczny dla tych produktów woreczek i to w zasadzie wszystko. Sprawdźmy naszą konsolę. M17 po wyjęciu z pudełka na pierwszy rzut oka wydaje się być bardzo wygodnym sprzętem. I to chyba to, co może przemawiać za chęcią jego zakupu. Z pewnością drugim atutem będzie sam wygląd. Ten bowiem nie jest co prawda udającym górną półkę cenową, ale cała bryła jest zwarta, a same przyciski wraz z analogami bardzo przyjemnie działają. Górna część to z kolei wejście na kartę microSD, włącznik suwakowy znany z PSP i wejście słuchawkowe jack 3,5. Spytacie, gdzie sterowanie głośnością? Otóż plus i minus, widoczny po lewej i prawej stronie ekranu, to właśnie nasza kontrola głośności. No i to, co rzuca się w oczy najmocniej, to 4,3 calowy ekran, który jest żywcem wyjęty z PSP 1000 o rozdzielczości 480 na 272 piksele. Na pokładzie producent oddaje do dyspozycji 256 MB RAM i 4-rdzeniowy quad-core Cortex A7 o taktowaniu 1,2 GHz. I tak, mnie też to nie interesuje, ale wiem, że kilku z Was z pewnością chciałoby wiedzieć. Wydawać by się mogło, że z taką specyfikacją nie poszalejemy. No i na domyślnym systemie nie jest kolorowo. O ile wszelkie gry z ery SNES-a, NES-a, Game Boya Advance czy automatów raczej nie mają problemu, tak hucznie prezentowane PSP czy nawet PSX dławi się bezlitośnie. Musiałbyś być odludkiem i nie grać w nic przez 20 lat, by czerpać przyjemność z tego klatkarzu. Na domiar złego, wbudowany EMU-ELEC nie pozwala na ustawienie czegokolwiek, przez co jesteśmy skazani na 16:9 w starych grach, brak usprawnień w emulatorze PSP i tym podobne. No istny dramat, niczym pomysł, by w sprzęt z relatywnie dużym ekranem wstawić baterię o pojemności 1500 mAh, co daje nam maksymalnie 3 godziny zabawy. To chyba największa wada. Zaraz, co? Mówię wam, że PSP jest niegrywalne, PS1 tnie, stare gry rozciąga, a na końcu podsumowuję to tym, że bateria na 3 godziny to największa wada. Tak, a o co chodzi? Nie no, ale tak na serio to wszystko ratuje to co zwykle w przypadku chińskich konsol. Społeczność. No więc również i w tym przypadku M17 doczekała się custom firmware w postaci Spectral ELEC, a także mini UI, ale o tym drugim nie mówię, bo mi usilnie zależy, by grać na tym w gry z PSP, przynajmniej niektóre. M17 to jednak nie jest sprzęt plug and play, bowiem poprzez wypuszczenie aż 3 rewizji, jedne wersje custom firmware nie są kompatybilne z każdą kolejną. Tak więc model, jaki ja posiadam, będący tym z najładniejszą ramką, ma tą wadę, żeby wszystko działało sprawnie, trzeba troszeczkę pokombinować. Głównie w przypadku PSP. Otóż po zmianie systemu lewy analog działa tak, że w grze wciska i kierunek analoga i D-pada. I na przykład w takim KO mamy ruszanie kamerą i poruszanie postacią w jednym, w innym przypadku w takim AC Bloodlines mamy poruszanie i zmianę broni jednocześnie, czyli co? Wszystko na nic? No więc nie. Warto jednak przed wgraniem zachować całą zawartość karty na dysku, by móc skopiować pliki z oryginalnego systemu. Po tym zabiegu mamy już wszystko, włącznie z poprawnym działaniem wielu gier z PSP, a także działaniem analoga, jak być powinno. W razie pytań jestem do dyspozycji i wkrótce postaram się wrzucić zawartość całości gdzieś na serwer. Dobra, ale jak jest z grami? Po całej, nazwijmy to, naprawie fabryki możemy przystąpić do testu. Cała konsola obsługuje bardzo wiele systemów. No to jedziemy. PSP, CPS-1, CPS-2, CPS-3, Dreamcasta przemilczmy, bo mimo że jest,
to nie ma o czym mówić. NES-a, SNES-a, Game Boya, Game Boya Color, Game Boya Advance, Nintendo 64, tu też z działaniem bywa różnie i nie skupiałbym się na tym systemie. Sega Game Gear, Master System, Genesis, Neo Geo, no i pierwsze PlayStation, które działa o wiele lepiej i można spokojnie pograć w to, co cięło się na początkowym systemie. Wszystkie te systemy po zrobieniu custom firmware mają dostęp do konfiguracji RetroArch, a samo menu ma przyjemny design z możliwością zmiany wewnątrz struktury plików. Wszyscy jednak przyszliście tu po odpowiedź, czy na tym pogracie w PSP. No więc tak jak mawiają programiści, to zależy. God of War i inne graficznie rozwalające system tytuły są niegrywalne, choćbyśmy stosowali sztuczki rodem z cyrku zalewskiego w najlepszych latach. W GTA również nie pogracie, przynajmniej te z Vice City w tytule. Co nie znaczy, że pograć się nie da. Sam prawie przeszedłem Kangurka KO w mobilnej wersji, Tekken 5 i Soul Calibur również jest grywalny, jest to więc loteria i nie mogę Ci zagwarantować, że to, w co chcesz akurat zagrać, będzie tu działać w 100%. Na 100% się włączy, ale to wszystko, co mogę zagwarantować. Cena? AliExpress krzyczy 150-170 zł. Nie dajcie się jednak zwieść, mimo sporego ekranu celowałbym bardziej w kwotę 100-120 zł, która jest do osiągnięcia przy zbieraniu monet i czekaniu na okazję. I nie mówcie mi proszę, że jak dopłacisz, to masz RG35XXH bez męczenia, albo R36S, albo i tu podaj swój własny model. M17 to sprzęt dla kogoś, kto wie dlaczego go chce. Ekran 4,3 cala, wielkość odpowiadająca większym dłoniom i 2 analogi. Wszystko to całkiem przyjemne i może się podobać. No jasne, nie jest to sprzęt idealny. Powiem więcej, jeśli nie zamierzasz przy nim dłubać, to nawet po niego nie sięgaj, bo wtedy trudno jest mi komukolwiek go polecić. Community już też, mam wrażenie, zrobiło co mogło. To fajny sprzęt, ale jeśli nie zależy Ci na takiej konstrukcji, to faktycznie jest sporo lepszych modeli, które oferują mocniejsze bebechy bez nadmiernej kombinacji z podmianą plików. Nie da się też ukryć, że wciąż zaskakują mnie te sprzęty. Jak w relatywnie niskiej kwocie dostajemy coś z mimo wszystko sporymi możliwościami. A jak Wam podoba się M17? Dajcie znać w komentarzach i nie zapomnijcie o lajku, bym wiedział, że chcecie kolejny taki materiał. Mówił dla Was Gram od rana, cześć!